Konsolę do testów otrzymałem od łowcychin.pl. Nie tak dawno miałem przyjemność recenzować mocarnego Anbernika RG556, który spokojnie sobie radził nawet z emulacją PlayStation 2. Tym razem przyszedł czas na rozwiązanie bardziej budżetowe, mieszczące się w dłoni. To ponownie mini konsolka, a raczej mikrokonsolka od Anbernika, która pomimo swojego niewielkiego rozmiaru potrafi zaskoczyć. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja tego oto maleństwa. Anbernik RG28XX. Zapraszam. RG28XX możemy nabyć w kilku konfiguracjach. Oprócz koloru możemy dobrać też jakie karty pamięci chcemy, aby były w niej zawarte. W najbogatszej wersji producent chwali się, że na kartach znajduje się ponad 10 000 gier. I tak, nie są to oryginalne produkcje, a romy pobrane z netu. Sama konsolka jest naprawdę mała, co może powodować pewne trudności w użytkowaniu, ale do tego dojdziemy. Jej wymiary to 12,5 cm na 5,6 cm, a grubość to zaledwie 1,6 cm. Na przodzie konstruktorzy umieścili niewielki ekranik IPS o przekątnej 2,83 cala o rozdzielczości 640 x 480. Mało? W zasadzie nie potrzeba więcej, bo emulacja, a raczej powyżej tej rozdzielczości nie ma trochę sensu. Z lewej strony mamy krzyżak, przyciski Start i Select. Z prawej przyciski funkcyjne oraz poniżej odznacza się niewielki głośnik. Na lewej bocznej ściance umieszczono przyciski do zarządzania głośnością, natomiast po prawej włącznik i przycisk resetu. Na górnej ściance znalazły się bumpery R1, R2, L1 i L2, wejście USB-C służące do zasilania, przycisk menu oraz udało się upchnąć też wyjście HDMI. Na dolnej ściance znalazło się wyjście na słuchawki oraz dwa wejścia na karty microSD. Gdy zajrzymy pod maskę, mamy tutaj CPU H700 Quad-Core ARM Cortex A53 o częstotliwości działania rdzenia 1,5 GHz. Za grafikę odpowiada układ Mali G21MP2, do tego mamy 1 GB pamięci DDR4, całość jest napędzana baterią o pojemności 3100 mAh, co ma zapewnić według producenta do 8 godzin zabawy. Warto zwrócić uwagę, że konsolka nie ma modułu Wi-Fi. W przypadku aktualizacji musimy wrzucić ją prawdopodobnie na kartę pamięci. Piszę prawdopodobnie, bo póki co nowy firmware się jeszcze nie pojawił. Po uruchomieniu konsolki wita nas proste, ale przejrzyste menu, gdzie wybierając gry musimy zdecydować się, którą kartę konsola ma wyświetlić. Jak się łatwo domyśleć, w kwestii gier mamy głównie automaty 2D, ale znalazły się też tytuły z PlayStation 1, PSP, Dreamcasta, jak i porty z gier PC-towych. Szybkość emulacji w tym wypadku powinna być znośna, zwłaszcza, że ekranik to max 640 x 480, więc gry nie będą lub nie powinny działać w rozdzielczości wyższej niż bazowa ekranu. Ogólnie mamy tutaj w sumie około 35 emulatorów. Co do samej prędkości ich działania, zaraz sprawdzimy. Dodam, że konsolka ma też możliwość odpalania plików wideo, ale na tak małym ekranie nie ma to zbyt wiele sensu, zwłaszcza, że macie w kieszeni na pewno telefon z ciekawszym ekranem i możliwościami. No ale jak coś, taka funkcja też tu jest. Wybierając daną platformę mamy od razu wgląd w gry. Pogrupowane są alfabetycznie w wygodnym menu, a każda gra posiada odpowiedni dla niej screen. Dobór samych gier, jak to zwykle bywa, jest dość losowy i ogólnie zachęcam do stworzenia własnych ROM-setów. Niemniej, to co jest wystarczy na wiele setek, jeśli nie tysięcy godzin grania. Na początek sprawdziłem kilka gier dwuwymiarowych. Jasne, że konsola nie będzie miała z nimi żadnego problemu, ale ciekawiło mnie, jak się gra na maleńkim ekranie i byłem zaskoczony. Mały ekranik dodaje tym grom więcej uroku. Hity jak Metal Slug czy Punisher wyglądają na nim znakomicie i gra się w to przednio. Czas na gry trójwymiarowe. Na początek PlayStation i Tekken 3. Emulator umożliwia pokazywanie klatek na sekundę i jak widać nie było tutaj najmniejszych problemów, aby uzyskać 60 klatek na sekundę. Granie również na maleńkim ekraniku jest super, ale chciałbym tutaj dodać, że głównie chodzi mi o obraz, bo do sterowania za chwilę jeszcze wrócimy. Odpaliłem jeszcze Crasha Bandicoota i jak łatwo się domyśleć, też działał bez najmniejszych problemów. Konsolka posiada też pakiet gier na PSP. Ponownie Tekken 5 i Zero Ścinek. Niestety nie miałem możliwości wyświetlić tutaj klatek na sekundę, ale zwolnienia byłyby dość łatwe do zauważenia, a takich tutaj nie spotkałem. Pamiętajmy, że gry śmigają w natywnej rozdzielczości PSP 480 na 272 piksele. Jednak jest tutaj problem. Konsola nie
nie ma analogowej gałki, wobec czego część gier będzie całkowicie niegrywalna. Na przykład, o dziwo, dodany do karty Turf Birthday, który korzystał z gałki do poruszania się, a krzyżakiem obracaliśmy kamerę. Wobec braku gałki postacią nie można się poruszać. Podejrzewam, że jest więcej gier na tę konsolę, w które po prostu nie da się grać z powodu braku kontrolera. Dlatego PSP zostawiłbym ogólnie jako ciekawostkę. Dalej Dreamcast. Jest to konsola, na której możliwości konsolki się zatrzymują, ale wciąż Soul Calibur śmiga aż miło w 60 fps bez widocznych ścinek. Hiciory jak Ikaruga czy Crazy Taxi też działają bez najmniejszych problemów i można śmiało w nie pykać. Ciekawie wypadły porty gier PC-towych. Mamy tu ich kilka, ale też jest możliwość wgrania większej ich ilości. Niemniej jest tutaj Quake. Odpaliłem, pograłem i nie mam uwag. Działa sprawnie i całkiem fajnie. Wróćmy jednak do sterowania. Malutka konsolka ma niestety swoje wady. Na pewno nie jest przeznaczona dla osób, które mają wielkie dłonie albo długie paluchy, jak ja. O ile przyciski funkcyjne i krzyżak można jeszcze jakoś ogarnąć, tak klikanie bumperów jest już problematyczne, a przy L1 i R1, które umieszczono na kantach konsoli, trzeba już nienaturalnie wyginać palce. Całe szczęście można przemapować przyciski, choć też nie zawsze. Zastanawia mnie też, czy wpatrywanie się w tak mikroskopijny ekranik nie męczy oczu. U siebie tego nie zauważyłem, ale ja jestem ogólnie zaprawiony w bojach. Szkoda, że brakuje Wi-Fi, ale ponownie pewnie było to podyktowane tym, że w środku już nie było miejsca na takie ekstrawagancje. Kilka rzeczy, które mi się podobały. Na pewno szybkość działania całego urządzenia. W każdej chwili możemy odpalić menu jednym przyciskiem i ustawić co potrzeba z RetroArcha. Granie na maleńkim ekranie ma całkiem fajny feeling, szczególnie gry dwuwymiarowe wypadają w tym wypadku świetnie. Podoba mi się to, że konsolka jest tak mała, można śmiało ją zmieścić w kieszeni, a jeśli zapragniemy zagrać na dużym telewizorze, mamy wyjście HDMI, co też jest niezwykle miłym dodatkiem. Wbrew pozorom nieźle wypadł głośnik. Dźwięk przy maksymalnym podgłoszeniu jest bardzo słyszalny, choć jak zapewne się domyślacie o jego czystości, lepiej raczej w ogóle nie wspominać. Od razu zalecałbym, jeżeli już, granie na słuchawkach. Anbernic RG28XX to ciekawy sprzęt, niezwykle mały, ale z całkiem niezłymi możliwościami. Możliwość schowania w konsoli ponad 30 emulatorów jest na pewno interesujące. Owszem, to wszystko możecie mieć na swoich telefonach, ale tutaj mamy wygodny krzyżak i przyciski, a nie klawiaturę ekranową. Trochę niewypałem są triggery, ale w tym wypadku i tak nie za wiele gier je obsługuje, ale te, które je obsługują, no to umożliwiają przemapowanie ich na bardziej wygodne alternatywy. Cena za to maleństwo wynosi pomiędzy 180 a 250 zł w zależności od tego, jakie karty chcemy mieć w środku. Nie jest to wysoka cena i dla na przykład dzieciaków, jak mojego Oliwiera, konsola jest idealna do małych łapek, a dodatkowym atutem jest zapoznanie się w nienachalny sposób z klasykami gamingowego świata, co Oliwier chętnie czyni, trzepiąc czy to kombosy w Tekenie, śpiewając z Parapady-raperem, czy biegając Sonikiem. Dla pociech prezent idealny, a nawet jak się zepsuje albo zgubi, to nie będzie szkoda, bo i cena jest też całkiem atrakcyjna. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Link jak zwykle w opisie.